Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o poglądach rosyjskiego prezydenta Władimira Putina na historię, ze szczególnym uwzględnieniem roli Polski. Wątek Polski w narracji historycznej Putina jest szczególnie mocno wyeksponowany, gdy ten mówi o przyczynach i skutkach II wojny światowej. Ta wiedza pozwoli Państwu lepiej zrozumieć wojnę na Ukrainie, którą Rosjanie prowadzą również na polu historii. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago. W niedawnym wywiadzie, jakiego Władimir Putin udzielił Tuckerowi Carlsonowi, z ust rosyjskiego prezydenta padły między innymi słowa. So, before World War II, Poland collaborated with Hitler. W 1939 roku, po tym jak Polska współpracowała z Hitlerem, bo Polska kolaborowała z Hitlerem, Hitler zaoferował Polsce pokój i pakt przyjaźni. Zaoferował przymierze, domagając się w zamian, że Polska odda Niemcom korytarz łączący Niemcy z Prusami Wschodnimi i Królewcem. Hitler prosił po dobroci, ale Polacy odmówili. Polska nadal jednak kolaborowała z Hitlerem i wzięła z nim wspólnie udział w rozbiorach Czechosłowacji. Przywołane przeze mnie słowa to na pewno jeden z elementów rosyjskiej polityki, na usługach której znajduje się historia. Ta ostatnia, zgodnie z definicją sowieckiego historyka z lat 20. Michaiła Pokrowskiego, to nic innego jak polityka robiona wstecz. I dokładnie tak samo, jak zdefiniował to Pokrowski, Putin postrzega historię. Jest ona ulubionym narzędziem jego polityki. Tyle tylko, że historia u Putina jest pełna kłamstw, manipulacji i niewygodnych dla Rosji przemilczeń, oczywistych faktów. Rosyjski prezydent potrafi jednak zawsze je umiejętnie połączyć, aby w oczach odbiorców jego opowieści wszystko wyglądało spójnie i klarownie. Po tym jak Rosja napadła na Ukrainę, rosyjski prezydent używa nawet w swojej polityce historii znacznie częściej niż robił to wcześniej. Oczywiście Polska zajmuje w historii Putina jedno z najważniejszych miejsc, ale jest to miejsce, które naznaczone zostało przez niego złem. Słuchając narracji historycznej, jaką rosyjski prezydent zaprezentował w wywiadzie z Carlsonem, można odnieść wrażenie, że Polska to prawdziwa hiena Europy, która wywołała II wojnę światową, a co jeszcze gorsze, teraz może wywołać kolejną światową wojnę, wciągając do niej państwa NATO. Polska jest więc w narracji historycznej Putina krajem obsadzonym w najbardziej negatywnej roli. Wywiad, jakiego Putin udzielił amerykańskiemu dziennikarzowi, to nie pierwszy przypadek, gdy rosyjski prezydent usiłuje napisać polską historię od nowa. Putin robił to już wiele razy w przeszłości, udzielając wywiadów, zamieszczając wpisy w mediach społecznościowych, wygłaszając okolicznościowe przemówienia, a nawet publikując artykuły na ten temat. Chyba najgłośniejszym z nich był ten, który opublikował w czerwcu 2020 roku w prestiżowym amerykańskim magazynie The National Interest, w którym oskarżył Polskę o to, że usiłuje zamieść pod dywan układ monachijski z 1938 roku, który ostatecznie przesądził o losie Czechosłowacji. Jak zatem rosyjski prezydent widzi polską historię, zwłaszcza tą z czasów II wojny światowej, która jest dla niego najważniejszym rozdziałem? Głównie dlatego, że najbardziej nadaje się do wywierania presji na kraje Europy Środkowo-Wschodniej,
aby te były wdzięczne Rosjanom za ich wyzwolenie spod hitlerowskiego jarzma w przeszłości. To jeden z najważniejszych kanonów putinowskiej historii. Otóż według Putina pierwotną przyczyną wybuchu II wojny światowej były niesprawiedliwe decyzje traktatu wersalskiego, kończącego I wojnę światową. W jego wyniku, zdaniem Putina, Niemcy zostały upokorzone, a to według rosyjskiego prezydenta wywołało w niemieckim społeczeństwie chęć rewanżyzmu i Hitler wykorzystał te nastroje, obiecując Niemcom przywrócenie dawnej potęgi państwa. Ale prawdziwym zarzewiem nowej wojny światowej stały się według Putina granice nowych państw, które, jak twierdzi rosyjski prezydent, ustalone zostały w wyniku czysto arbitralnych decyzji zachodnich mocarstw. Nic dziwnego, że Niemcy postanowiły je zrewidować. Tyle tylko, że Putin nie mówi już o tym, że taki sam cel miał wówczas również Związek Sowiecki. Rosyjski prezydent w swojej wersji II wojny światowej pomniejsza rolę sowiecko-niemieckiego paktu Ribbentrop-Mołotow, eksponując w zamian układ monachijski, który był w jego ocenie transakcją pomiędzy Hitlerem a zachodnimi mocarstwami. Putin jasno też podkreśla, że Związek Sowiecki w tym pakcie nie uczestniczył. Rosyjski prezydent oskarża Europę, a zwłaszcza Polskę, że ta usiłuje zamieść pod dywan monachijską zdradę, której ofiarą była Czechosłowacja. Podkreśla, że Związek Sowiecki był jedynym państwem, które stanęło w jej obronie. Mało tego, zarzuca Polsce, że ta uniemożliwiła zbudowanie przez Sowietów sojuszu obronnego, aby uratować Czechosłowację. Zresztą rosyjski prezydent w ogóle zarzuca Polsce, że ta w obliczu nadchodzącej wojny nie dopuściła do powstania antyhitlerowskiej koalicji w Europie. W jego ocenie było więc naturalne, że w takiej sytuacji Związek Sowiecki musiał podpisać pakt z Niemcami. Można więc sądzić, że Związek Sowiecki został do tego niejako zmuszony przez nieodpowiedzialną politykę Zachodu i destrukcyjne działania ze strony Polski, która za wszelką cenę nie chciała dopuścić do powstania antyniemieckiego sojuszu z udziałem Związku Sowieckiego. Sam Stalin jest przy tej okazji przedstawiany przez Putina jako dalekowzroczny mąż stanu, który uchronił Związek Sowiecki przed niechybną katastrofą, jaką mogła być wówczas wojna z III Rzeszą. Jego obrona Stalina jest jeszcze mocniejsza, gdy dochodzi do sprawy samego paktu Ribbentrop-Mołotow. Rosyjski prezydent podkreśla, że prawnej i moralnej oceny tego paktu dokonała Rada Najwyższa Związku Sowieckiego i to jeszcze przed jego upadkiem. Tyle tylko, że Putin nie mówi o tym, dlaczego potępiła ten pakt, skoro był wówczas tak konieczny dla Związku Sowieckiego. Putin całkowicie również pomija sowiecko-niemiecką współpracę, jaka miała miejsce w latach 1939–1941. Nie mówi również o tym, że obie strony w jej trakcie konsultowały swoje posunięcia w eksterminowaniu Polaków. Zajęcie wschodniej Polski przez sowiecką Armię Czerwoną we wrześniu 1939 roku Putin pokazuje jako posunięcie Związku Sowieckiego dokonane zbyt późno i pod niemieckim przymusem. Mówi, że Berlin stanowczo i wielokrotnie żądał od Kremla przyłączenia się do prowadzonej w Polsce akcji wojskowej. Związek Sowiecki podjął więc tę decyzję pod przymusem dopiero wtedy, gdy okazało się, że Francja i Wielka Brytania nie zamierzają pomóc swojemu sojusznikowi, a Hitler może zająć całą Polskę i jeszcze bardziej zagrozić Związkowi Sowieckiemu. Rosyjski prezydent
Wyjaśnia również, że Armia Czerwona wcale nie wkroczyła do Polski, tylko zajęła tereny Białorusi i Ukrainy. Podkreśla, że Polska przestała już wówczas istnieć. Jego zdaniem polska armia do 17 września 1939 roku została już pobita przez Niemców. Z kolei polskie władze uciekły tamtego dnia do Rumunii, pozostawiając na pastwę losu ludność cywilną, która kontynuowała walkę z Niemcami. Krótko mówiąc, w ocenie Putina polskie państwo całkowicie przestało wówczas istnieć. I dlatego właśnie Armia Czerwona wkroczyła na terytorium bezpaństwowe, aby w ten sposób obronić przed Niemcami bratnią ludność białoruską i ukraińską. A poza tym, jak zaznacza Putin, gdyby tego nie zrobiła, musiałaby później walczyć z Niemcami, będąc w znacznie gorszej pozycji strategicznej. Ciekawe jest również to, jak rosyjski prezydent postrzega zbrodnię na polskich oficerach w Katyniu. Jeśli dobrze zrozumiałem, polskich jeńców wojennych rozstrzeliwano z walterów. Tak, z walterów. To dobrze wiem, gdyż przywieźli ich całą walizkę. A jak ci z oddziału komendanckiego, wasz kierowca, strzelali z tych przywiezionych? Tak, z przywiezionych. Otóż według Putina nie ma dowodów na to, że zrobili to Rosjanie. Sugeruje nawet, że nie jest wykluczone, że mogła być ona dziełem Niemców. Ale z epatowanej przez Putina historii dowiadujemy się również, że atak Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku uratował przed eksterminacją zamieszkałych w niej Żydów. Ta miała być dziełem nie Niemców, ale nacjonalistycznych Polaków i Ukraińców. W ten właśnie sposób dowiadujemy się, że Związek Sowiecki był w czasie wojny obrońcą Żydów, a Polacy i Ukraińcy współsprawcami ich zagłady, razem z niezdefiniowanymi przez niego nazistami. Rosyjski prezydent za wszelką cenę chce oddalić oskarżenia Związku Sowieckiego o współpracę z hitlerowskimi Niemcami, bardzo często podkreślając, że także inne państwa zawierały z nimi umowy, podobne do paktu Ribbentrop-Mołotow. Dodaje przy tym, że także do tych umów istniały tajne protokoły odnośnie współpracy z nazistami. Wyraża jednak nadzieję, że opinia publiczna będzie mogła kiedyś poznać te tajne protokoły, jak zostaną odtajnione. W jego ocenie koniecznym jest zatem, aby wszystkie europejskie państwa przyspieszyły proces upubliczniania swoich archiwów i pokazywania opinii publicznej nieznanych dokumentów z czasów II wojny światowej i okresu przedwojennego, jak robi to dzisiaj jego zdaniem Federacja Rosyjska. Putin konsekwentnie mówi o tym, że zanim wybuchła II wojna światowa, wielu zachodnich polityków prowadziło rozmowy z przywódcami III Rzeszy, dając im swoje przyzwolenie na realizację zbrodniczych planów. Jako przykład takich rozmów rosyjski prezydent podaje rozmowę polskiego ambasadora w Berlinie, Józefa Lipskiego, z Hitlerem z 20 września 1938 roku, w której to rozmowie, jego zdaniem, polski ambasador miał zakomunikować wodzowi III Rzeszy, że Polacy zbudują mu w Warszawie pomnik, jeśli zdoła rozwiązać problem Żydów. Takich chwytów historycznych Putin używa wiele. Zresztą, jak już wcześniej wspomniałem, Polska w jego historii II wojny światowej zajmuje najważniejsze miejsce. Powstaje więc pytanie, dlaczego Putin tak dużo miejsca poświęca w niej właśnie Polsce? Otóż Putin winą za negatywną rolę Polski w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej obarcza polskie przywództwo, które było złe i zdemoralizowane, jego zdaniem.
Subtelnie też daje do zrozumienia odbiorcom swoich opowieści, że podobnie jest i dzisiaj, gdy rosyjskie siły zbrojne prowadzą operację specjalną na Ukrainie, której celem jest odzyskanie 2 republik, Donieckiej i Ługańskiej, których mieszkańcy chcą powrócić do Rosji. Cała narracja Putina na temat II wojny światowej w aspekcie Polski jest taką mieszaniną specyficznego szacunku i wrogości, czego nie widać w jego narracji w przypadku innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które w przeszłości znajdowały się w strefie wpływów Związku Sowieckiego. To na pewno element wyróżniający putinowską wersję historii czasów II wojny światowej. Możemy czuć się więc wyróżnieni przez rosyjskiego prezydenta. Ale dzisiaj Putin wydaje się pisać jej wcześniejszy rozdział. Otóż rosyjski prezydent mówi dzisiaj o historycznym prawie Polski do zachodniej części Ukrainy. Sugeruje nawet, że Polska razem z Rumunią i Węgrami chce dokonać rozbioru Ukrainy. Nie mówi tylko tego, że gdy zacznie to robić, całą wschodnią Ukrainę zajmie rosyjska armia, aby chronić tamtejszych mieszkańców przed najeźdźcami z zachodu. W moim następnym filmie przedstawię Państwu historię Gazety Wyborczej, przez lata najważniejszego i najbardziej opiniotwórczego polskiego dziennika. Gazeta Wyborcza przez wiele lat skutecznie kształtowała polską rzeczywistość, zwłaszcza tą polityczną. Formowała poglądy i przekonania milionów Polaków. Trudno byłoby opowiedzieć naszą najnowszą historię, pomijając w niej rolę Gazety Wyborczej. I dlatego właśnie warto ją poznać. Ten film zatytułowałem Zakazana historia Gazety Wyborczej. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Andrzej Brzezina oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję.